$6,60 to jeszcze jest za dużo. Musi być tak z 5,5 najlepiej. No, chciałbym rozmnożyć zwinniki czerwonopręgie, ale jeszcze muszę poczekać z wodą, bo jest no nie ma tego pH, co powinno być między 5 a 6. Dzisiaj będzie odcinek o pH-metrze, dokładnie jak skalibrować poprawnie pH-metr. Bardzo przydatne urządzenie, polecam Wam wszystkim. Poprawny pomiar, aby wykonać, należy pH-metr przez 30 sekund przytrzymać w wodzie, którą badamy. No i po 30 sekundach wynik, który się ukaże, to jest ten prawidłowy. No, wyszło 6,5 i 3. No a to jeszcze za mało. Zapraszam na film. Hej! Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o pH-metrze. Różne kształty są tych pH-metrów. Mój jest taki. Może być trochę bardziej wyrafinowany ten kształt. Najbardziej istotną rzeczą, zanim zaczniecie pracę z pH-metrem, kiedy sobie kupicie nowy sprzęt, oczywiście, i później też to jest ważne, jest oczywiście kalibracja. Do kalibracji służą nam te 3 saszetki. Tutaj mamy instrukcję obsługi. Jest po angielsku, ale to nie jest trudne słownictwo. Naprawdę osoba znająca angielski tak jak ja, czyli na poziomie słabym, jest w stanie to rozczytać. Zresztą są piktogramy pokazane, jak to zrobić. Bierzemy sobie taką saszetkę, wlewamy 250 ml wody destylowanej. Zobaczcie sobie. Tutaj skala jest do 225, ale no, jest wlane 250. Dobrze sobie opisać jest te zlewki, ponieważ to szkło tutaj to zlewka, szkło chemiczne typowo. No i następnie, tak jak tutaj nam pokazuje instrukcja, wsypujemy sobie proszek do każdej z tych zlewek, a następnie kalibrujemy sobie przyrząd. Momento, najpierw powsypuję wszystko. Proszki są wsypane. Bardzo ważna rzecz. Po pierwsze, używamy naczyń najlepiej takich zlewek chemicznych. No i muszą oczywiście one być idealnie czyste. Myjemy je dokładnie, następnie przepłukujemy przynajmniej dwukrotnie wodą destylowaną. Do rozpuszczenia tych proszków używamy oczywiście tylko i wyłącznie wody destylowanej. Woda RO się nie nadaje, ponieważ ona nigdy nie ma 0,0. Przynajmniej z mojej instalacji, kiedy była całkowicie nowa, to najlepsza woda wychodziła 4 ppm, 4 do 6 ppm. Tak więc używamy wody destylowanej o temperaturze 25 stopni. Dlaczego to jest ważne? Tu sobie zobaczcie na tabelkę. W zależności od temperatury, my tu używamy akurat 9,18 pH, czyli tej ostatniej tabeli. W zależności od temperatury ten sam proszek da nam inny odczyt. Nas interesuje odczyt przy temperaturze 25 stopni. Jeżeli ta woda, której użyjecie, będzie miała inną temperaturę,
no to trzeba według tabeli zobaczyć, jaki powinien być wynik kalibracji. Następnie bierzemy pH-metr. Oczywiście zaraz to rozpuszczę. Aha, to też ważne. Do rozpuszczenia, do mieszania najlepiej użyć albo pałeczki szklanej, albo jakiejś plastikowej. Najlepsza jest oczywiście szklana pałeczka. Roztwory zrobione. Trzeba się dobrze przyjrzeć. Ten tutaj o pH 9,18, on się najsłabiej rozpuszcza. Specjalnie zostawiłem, żebyście zobaczyli. Coś takiego, taka mała, drobna resztka, która została na dnie nierozpuszczona. To nie może mieć miejsca. Trzeba poświęcić, no tutaj dobre 5 minut trzeba było pomieszać, żeby się prawie wszystko rozpuściło. Zostało jeszcze trochę. Wszystko musi się idealnie rozpuścić, bo inaczej będziecie mieć zafałszowany wynik. Także zwróćcie na to proszę uwagę. Następną rzeczą, jaką robimy, włączamy pH-metr. No co jest? Jest włączony. Wkładamy do pierwszego roztworu i przez 5 sekund przyciskamy tutaj ten przycisk Call. Jest. Jeszcze raz musi piknąć kilka razy nam. Jest OK. Następnie należy przepłukać nasz pH-metr, ponieważ zostały nam resztki cieczy i trzeba to zrobić w wodzie tej naszej destylowanej. Teraz po przepłukaniu dajemy pH-metr znowu do kolejnego roztworu, pH 4 i ta sama procedura. Wkładamy, przyciskamy na 5 sekund przycisk Call. Mamy 4,0, naciskamy pika, jest zaprogramowane. Pukamy ponownie. To bardzo istotne, żeby wypukać, żeby nie zostały roztworu poprzedniego resztki. I teraz sprawdzimy sobie pH 9,18. Naciskam 5 sekund. Jest 9,18. Pika. Ach, wyłączyłem sobie go. Mamma mia. OK. pH-metr mam skalibrowany. Jest wyłączony. Włączam go. On sobie tutaj skacze. Wkładamy do pierwszego roztworu. No, poczekajmy. 6,77, 76. No, ciuta nam przekłamuje, ale być może woda nie ma idealnie 25 stopni. Teraz zobaczymy sobie drugą ciecz. No. Zobaczymy, czy na 4 się ustabilizuje. 4,01, 4,06, 0,5. No, 0,01, przepraszam, 0,1 jest dokładność tego, mniej więcej bym tak powiedział. Dziewięć 18 powinno być. 9,22. Z czego wynikają te różnice? Oczywiście woda może mieć ciut mniej. Tak jak patrzyliśmy przy na przykład
15 stopniach, nie, przy 20 stopniach. Tutaj jest 9,23. Nam podaje 9,23. Czyli woda ma pomiędzy 20 a 25 stopni. No, różnice typu drugiego miejsca po przecinku nas nie interesują. Nas interesuje, żeby przynajmniej ta dokładność była do 1/10 stopnia. To wystarcza całkowicie. To i tak na to, jeżeli chodzi o akwarystykę, to nie ma akurat takiej apteki. Na koniec sprawdzimy sobie, jakie jest pH czystej wody destylowanej. Tutaj mam czystą wodę destylowaną. Woda destylowana powinna charakteryzować się pH 7, czyli neutralnym. Zobaczymy, co powie nam nasz pH metr. No, coś nie tak jest. Momentu. Trzeba było chwilkę poczekać. Może źle wypukałem elektrodę. A teraz pokazuje 6,93, 94. Tak jak mówię, no przekłamuję około 0,1. No to jest, tak jak powinno być, 7,0 teoretycznie. Może też jest to efekt tego, że no nie jest 250 ml w każdej, tylko może być 252, 248. Temperatura nie jest idealnie 25, tylko 23-4 stopnie. Stąd mogą wynikać te drobne różnice. No ale tak jak mówię, no zobaczmy sobie jeszcze raz. pH 6,68 pokazuje 6,70, 6,69. Zobaczmy sobie 4,0. No, pokazuje 4,04, 4,03. Jest ok. A zobaczmy sobie pH 9,18. Trzeba poczekać, aż on przestanie, że tak powiem, rosnąć lub maleć. No, tutaj idealnie wyszło. No, 19. Co do zasady, nie są to przyrządy do analizy chemicznej, więc ich dokładność jest mniejsza lub większa. Natomiast na pewno jest większa niż tych pasków, których się używa, czy też testów kropelkowych. Tak więc polecam pH metry. Być może wydaje się to dość skomplikowane, przyrządzanie tych roztworów, kalibracja i tak dalej, ale raz skalibrowany pH metr powinien przez pewien czas posłużyć. Natomiast te roztwory można sobie przelać do jakichś sterylnych pojemników, oczywiście szklanych i najlepiej chemicznych, do jakichś kolb stożkowych albo kulowych, obojętne. Ważne, żeby sobie te roztwory zachować, bo nie tak prosto jest je kupić. One zazwyczaj są w zestawie z pH metrem, natomiast kupno ich później może być dość trudne. Także ja swoje roztwory zachowam sobie, przeleję sobie je do kolb i tak sobie zostanie. No. Do przyszłego testowania dobrze jest co jakiś czas sprawdzić go, bo może się rozkalibrować. Tak jak mówię, no to jest tylko zwykłe urządzenie. Na pewno po wymianie baterii trzeba ten pH metr będzie ponownie kalibrować. To jest 100% pewne. Mam nadzieję, że nie było to takie trudne, takie skomplikowane. Każdy może sobie to zrobić. Naprawdę opłaca się taki pH metr kupić. pH metr i TDS-a. No z pH metrem jest trochę bardziej to skomplikowane, bo musimy wziąć i skalibrować go, prawda?
ale ten wynik jest na pewno lepszy, tak jak mówię, od pasków, które tylko orientacyjnie coś tam nam mówią. No i na pewno jest to lepsze od testów kropelkowych. Ja osobiście nigdy nie mogę trafić z tymi testami, jakie to jest naprawdę pH. No, zależy jak to tam kolory widzi. Jeden widzi lepiej, drugi gorzej widzi. Najlepszym rozwiązaniem oczywiście zawsze jest pH-metr. To wszystko na dziś. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do następnego odcinka.